Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Manor Lords. Po ostatnich wydarzeniach związanych z zapasami mam nadzieję, że w tym odcinku coś uda się odmienić w tym temacie. Ostatnio spróbowaliśmy rozszerzyć tutaj przypływ zapasów żywności o nasze zwierzątka, o to, żeby tutaj przerabiać to w chacie rzeźnika na mięso, a z mięsa próbować robić kiełbasy z wykorzystaniem właśnie soli. To jest fajne połączenie, bo tutaj jedno mięso daje nam dwie kiełbasy, czyli jedną jednostkę żywności przerabiamy na dwie dodatkowe. Mam nadzieję, że tutaj tym samym gdzieś będziemy w stanie mnożyć to mięso, które będziemy mieli z dzikiej zwierzyny i z naszego pastwiska. Tymczasem usuńmy sobie jednego myśliwego. Niech faktycznie ta dzika zwierzyna się tutaj nam odrodzi. Dodajmy sobie kogoś do składu, do spichlerza, przepraszam, ale najpierw sobie ulepszymy ten spichlerz tutaj. W dużym składzie jest tutaj wszystko, w spichlerzu rodzinki są, ok. Po tej stronie miasta w spichlerzu są, w składzie też są. Ok, także jeszcze mamy 12 rodzinek, które mogłyby tutaj nam posłużyć. Wrzućmy sobie, patrzcie jak tu wszyscy budują, to praktycznie w tym momencie to jest moment i wszystko jest wybudowane, więc też to jest jakiś plus. Może byśmy się w takim razie zastanowili na przykład nad poszerzeniem jeszcze na przyszły sezon. Moglibyśmy to zrobić jakoś w ten deseń. Może tak. Dobra, ale mamy, co mamy jeden, nie? Fajnie by było to robić właśnie z przybudówką. Czekajcie, bo mi się tu jakaś ta żyzność włączyła. Dobra, to my byśmy jeszcze tutaj sobie zrobili taki skrócik. O, coś takiego i w tym momencie może uda nam się też coś wybudować, ale nie, tak byśmy tego nie zrobili. O, właśnie, to już prędzej. Dobra, myślę, że jest ok. Jakiś sadzik się tutaj da radę ogarnąć. Brak dostępu do drogi. O, to mnie trochę zaskoczyli to tutaj. Coś te parcele mieszkalne tutaj się nie chcą mi budować. Spróbujmy jakoś w ten sposób. Dobra, chyba będziemy musieli, wiecie co zrobić? Tutaj jeszcze pociągnąć sobie taką ścieżkę. O, dobra. Zrobimy sobie coś takiego. To już będzie jedna parcelka, także sobie zaraz zasadzimy coś. A tutaj
O właśnie. Never. Perhaps he simply does not know how to cook properly. O, może coś takiego. Dobra. Dobra, i tutaj sobie zrobimy jeden sad jabłonowy, jeden warzywny. Okej, ale to już będzie na kolejne lata. No cóż, cały czas mamy ten jeden miesiąc. Jedzenie się kurczyny. Jest luty, co prawda, ale zobaczymy, jak nam się to wszystko ułoży. A jak to w Świnoujściu? No to widzę, Świnoujście lepiej stoi niż Legnica. Tu mamy 2 miesiące, także bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Ja myślę, że póki co i póki czekamy, to sobie postawimy tutaj chatę zbieraczy. Chatę zbieraczy i nawet nie wiem, a nie, może nie będziemy tutaj w głąb lasu sobie z tą chatą szli, tylko sobie ją wybudujemy tutaj na przykład przy wejściu dopiero do lasu. I na te dwie chaty puścimy zbieraczy, bo oni tutaj też mają kawałek do przejścia, to może jak wrzucimy tam po te 4 rodzinki do jednej i drugiej, to troszkę przyspieszymy też te zbiory. Okej, tutaj była dzika zwierzyna, jest 13, więc wrzućmy może na razie jedną rodzinkę do tych myśliwych, niech nam się to odbuduje na maksa. Mamy też już trochę tych sadów, trochę pól obsadzonych. Mamy też część na pastwisku zwierząt, także myślę, że gdzieś powinniśmy sobie też przemyśleć temat tego rzeźnika nawet tutaj w tym Świnoujściu i zrobilibyśmy sobie czekajcie, gdzieś mamy jakiś wolny, jest trójki bym chyba na razie zostawił, chociaż mamy już sporo tych rodzin, także myślę, że nawet nie musiałbym na to patrzeć, chociaż trzeba pamiętać, że musimy zrobić dwie te parcele, jedną pod masarnię, drugą pod rzeźnika, więc nie wiem, czy nie lepiej byłoby nam tu mamy tylko same chatki. Wydaje mi się, że musielibyśmy w takim razie zrobić, gdzie mieliśmy te pojedyncze? Tutaj. I no niedaleko będą mieli to w porządku. I może coś takiego, że tutaj do dwójeczki i tutaj do dwójeczki sobie zrobimy i przerobimy to na naszych rzeźników. Zwróćcie uwagę, że mam tylko jedną parcelę dodatkową. Czy oni tutaj... To już wszystko jest uzupełnione i tu wszędzie są już rodzinki. Bo w poprzednim są rodzinki, nie odcinki. A w każdym razie w poprzednim odcinku ulepszałem właśnie te parcele i powiększałem ich o dodatkową parcelkę dla sąsiada, a one już praktycznie wszystkie są zajęte, więc tych rodzin też już tutaj sporo do nas przyjechało, więc musimy się zastanowić nad poszerzeniem naszego miejsca, tylko się zastanawiam, czy nie lepiej, ale popatrzcie, tu jest poziom 1, są dwie rodzinki, czy nie lepiej na razie sobie rozbudować to i tak właśnie zrobić jakoś, czy to nam się zmieści? Tu mamy zbyt stromo, więc już nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Czy w tą stronę coś jesteśmy w stanie zrobić? Tutaj mamy zbyt stromo, tak? Nie. Dobra. Tutaj mamy tą faktorię, to sobie zróbmy jeszcze skrócik. O, coś takiego. Czy jesteśmy w stanie w tym narożniku zmieścić jakąś hacjendę? No dobra, trzech będziemy w stanie tutaj zrobić, dobra.
To jest ok. Tu sobie zróbmy ścieżkę jeszcze. Poor quality, you said. Well, perhaps it was simply a bad batch. These things do happen from time to time. O, Keep your hearth warm and your home cozy. dobra, i tu sobie postawimy jeszcze chatki w tą stronę. Tu możemy zrobić coś takiego. Aha, nie, bo tu będziemy mieli raz, dwa i cztery. Tu będziemy mieli 4 i w ten sposób też będziemy mieli 4. Firewood. Well, Sporo mam takich chatek, które nie mają dodatkowej parcelki, więc myślę, że tutaj sobie zrobimy w tym momencie tak jak to idzie. Dobra. Czy jesteśmy w stanie jeszcze ściągnąć jakieś jagnięta? Mamy 350, to jakbyśmy sobie to może do 20 dobili, to będzie w porządku. Jest i jest, ok, to zróbmy sobie... Aha, tylko że my tutaj nie mamy soli. My tutaj nie mamy soli, a mamy czegoś za dużo? Grzywny nam zabrali. Grzywny, popatrzcie, grzywny nam zabrali i mamy ponad 2000. To w ogóle jest świetna informacja. Świetna informacja, bo zbroi płytowych mamy 51. O kurde, no to w ogóle rewelacja jakaś. Dobra, dobijmy. A nie, już więcej nam chyba w ogóle nawet nie trzeba. Zmieńmy na razie produkcję na te hełmy. A za chwilę się zajmiemy jeszcze naszą świtą. Dobra, 5 się buduje, to jest w porządku. Mamy marzec, więc co? Zaczynają już rosnąć jagódki. Także kto może, to zapraszam tutaj do pracy przy jagodach. Tak samo od razu do Legnicy. Legnica jest jedna, ale tu chyba... Chociaż tu już od razu zbierają, natomiast no też mają kawałek do przejścia i póki to rośnie, spróbujmy postawić tą drugą chatę zbieraczy. I jakbyśmy je tutaj spróbowali. Tu chyba nam się tak nie uda, to co? Mógłbym zaryzykować, ale by siadło, jakby tak nie zniszczyłoby tych drzew, to by tutaj idealnie to siadło. Ale, no dobra, wolę nie ryzykować. Lepiej tutaj poszukać miejsca gdzieś, nawet tutaj, powiedzmy do wjazdu do lasu, nawet tych parę drzewek lepiej sobie usunąć, bo tutaj niczemu to nie szkodzi, a to jednak niech tutaj zostanie, dodaje takiego uroku tej naszej wiosce, więc tu bym sobie to zostawił. No i co? No i zbierajcie mi w takim razie te jagody. Jeszcze mamy warzyw trochę w zapasie, więc wydaje się, że będzie ciekawie. Tutaj mamy już pola pszenicy, które pięknie nam rosną i to już są 2, więc też fajnie. Mięsko nam się tutaj odradza już 15 na 20, także weźmy może jednego myśliwego, już nawet wrzućmy. Szkoda tylko, że nie możemy sobie zarezerwować jakoś tego, żeby po prostu wszystko szło do rzeźnika, a nie żeby konsumowali po prostu surowe mięso. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy my tu w ogóle coś przywozimy? Nic. Dobra. Ja bym wywoził stąd tą sól. W ogóle tu jest super, jest pełno soli, pełno gliny.
Nie, mi się wydawało na początku, że tu będzie ciężki region, a tak naprawdę on jest obfity. Naprawdę fajny region nam się trafił na początek. Ja sobie tu jeszcze kłody troszkę zweryfikuję. O, zbierajcie tutaj. Obóz drwali. Wy zbierajcie powiedzmy gdzieś tutaj. A chata leśnika niech sadzi mi drzewa tutaj od początku. Dobra. Mamy już chaty zbieraczy, także wszyscy tutaj do tego. Spróbujemy wyzbierać w tym sezonie ile się da. Zobaczymy, czy nam to coś pomoże. Tu mamy 2 miesiące. Jak wam tu idzie zbieranie? Wszyscy chodzą. No dobra, zobaczymy jak to pójdzie. No, są 8 rodzin, które zbierają te jagody. Także liczę na was, liczę na te jagódki. No i co moglibyśmy wywozić w takim razie tutaj w zamian za tą sól? No nie przychodzi mi nic innego na myśl, jak tylko spróbować wykorzystać tą rudę żelaza, a mianowicie nawet tą już przerobioną, czyli sztaby żelaza, ewentualnie części żelazne. Części żelazne może. To będzie najciekawsze chyba. Chociaż w zasadzie na początek może sobie weźmiemy faktycznie te sztaby, bo jakbyśmy chcieli zrobić narzędzia czy cokolwiek innego, to będziemy mieli już gotowe sztaby. Czyli tak, wyślij sól, a otrzymaj sztaby żelaza. Dobra. I spróbujemy po prostu tak to trochę zrobić. Wywieziemy trochę soli tutaj do naszej drugiej osady. Dobra, a my w takim razie to niech się przewozi. Tu nie mamy dostępnej mieszkania przy tej. Także jeszcze chwilkę, jeszcze sobie powiększymy. Jakoś tak szybko to wszystko idzie. Wydawało mi się, że takie mamy zapasy mieszkań, a tu rachciach mija parę miesięcy i już nie mamy przestrzeni mieszkalnych. No ale to dobrze, bo się tutaj już ładnie rozpędzamy. Całkowita populacja 350 osób, czyli w zasadzie to już niedługo będziemy... Ale my już mamy... A nie, sorry, bo patrzyłem na mężczyzn. Okej, ale dobra, w każdym razie rodzin mamy już 110, więc jesteśmy za połową naszego celu, czyli zrobić miasto na 200 rodzin. Jak sobie poprawimy też tą żywność, to zaczniemy sobie rozbudowywać w ogóle te wszystkie parcele do drugiego poziomu. Na razie sobie zróbmy tutaj kolejne, inaczej, to sobie podzielimy teraz taką drogą. Zrobimy sobie kolejne mieszkanka, tylko myślę, że tutaj zrobimy na razie tą część przynajmniej takich samych mieszkań bez przybudówek, jedynie takie z sąsiadem, to sobie weźmiemy. To sobie zrobimy skrócik jeszcze. Dobra. Tu sobie jeszcze dobudujmy tą kapliczkę. Gdzie by ją tutaj wrzucić? Tak na tym? Nie, no tutaj jest fajne miejsce. Dobra. No i zapasów mamy już 0 w tej Legnicy. No i mają tutaj na bieżąco jeszcze co jeść, więc cieszy mnie to bardzo, ale nie możemy się jakoś tak odbić, wiecie co? Nie możemy się tak jakoś odbić tutaj od tego 0. Jak Świnoujście. Świnoujście też
1 miesiąc. No zobaczymy, bo jak to nie ruszy, to za chwilkę będziemy musieli uruchomić, poczekamy na tą sól i spróbujemy ruszyć tą produkcję. Don't be shy, good sirs and ladies. Aha, tylko że najpierw sobie to wybudujmy może. Weźmy tą masarnię jedną i w ogóle tą drugą również. Dobra, i sobie to spróbujemy jakoś poustawiać. Jak już przyjdzie do nas ta sól, to wtedy uruchomimy tą produkcję. O, jest i 14 soli, więc już coś tam będzie się dało przerabiać. Ta dzika zwierzyna jest 17, więc ten powoli tutaj przywozi to mięso. W takim razie ruszymy sobie z tą produkcją od razu u rzeźnika. Dobra. O, mamy tutaj targ już nad rzeką. Fajnie, bardzo się cieszę. No, te domki tutaj robią robotę, można powiedzieć, wzmacniają ten ruch, więc fajnie. Zawsze tutaj w górę wioski czy w dół do rzeki muszą sobie zejść do swoich chatek. No i dobrze. Jeszcze jak sobie jakoś spróbujemy uruchomić tą ścieżkę, to w ogóle będzie mega klimat, jak sobie tędy będą tutaj schodzić. Ten żółty tutaj, to w zasadzie zastanawiam się, co robi. Stoją tutaj, czekają na rozkazy. Czy oni, nie wiem, może czują pismo nosem? Może myślą, że już niedługo wypowiemy im jakąś wojnę? Może tutaj oglądają moją serię i czekają już na ten wywoływany atak co jakiś czas. Dlatego może a propos ataku, dobra, to już sobie przejdziemy do świty. Uruchomimy sobie tylko tego rzeźnika. Najpierw kiełbasy i produkcja tutaj. Produkcja kiełbasy. Nie mamy żadnego mięsa, ale zobaczymy, czy on fajnie w ogóle jakby to ściągał bezpośrednio z myśliwego, a nie z targu, no ale zobaczymy, jak to będzie. A tutaj chata rzeźnika jeszcze w budowie. O, mamy to, dobra. I zrobimy sobie koncentracji na mięso. Rezerwa, tak, rezerwę musimy mieć na 10 jest ustawiona. Ustawmy na razie na 15. W ogóle ustawmy na razie na 17. Póki gdzieś to mięso nam się jeszcze pojawia, póki jest ta dzika zwierzyna, to sobie na nią polujmy, a jak oni to już wybiją te zwierzaki, to wtedy przejdziemy sobie do naszych. Jak tutaj ta sprawa wygląda? No mają, patrzcie, mają full i no przez to, że mają kawał drogi do przejścia, to oni po prostu to chyba wybierają zbyt wolno. Chociaż no już mamy 43 jagody. Przyrost warzyw jest, no. Dobra, no jest nadzieja. Już mamy 3 miesiące zapasów. Tu mamy w Legnicy miesiąc, ale nie wiem, jakoś tak bardziej spokojny jestem o tą Legnicę. Może dlatego, że ta zamożność też nam tutaj sporo spadła. Wydaje mi się, że to wszystko zasługa tych naszych owieczek. 420 butów. W ogóle co to za przerabianie wszystkiego na buty? No, trochę poszaleli. Mimo że tu jakiś limit tej produkcji był ustawiony, to niestety się nie przytrzymali tego. No ale dobra, no i zresztą tu jest 170 skóry. Butów w brud, to sobie to w takim razie zostawcie tak jak jest. A jak z naszą solą? Czy to w ogóle się dalej wydobywa? Patrzcie, jest złoże soli na 0.
Zauważono nieprzyjacielską jednostkę. Uwaga, już tutaj idą z atakiem, ale... Czyli jest szansa, że oni idą na mnie, ale... Jest tutaj żółty po drodze. Czy ja to dobrze rozumiem? Dobra, obejrzyjmy sobie w takim razie walkę tutaj naszego sojusznika. Może będziemy w stanie... Ty patrzcie, kusznicy w ogóle. Od razu im taki cios zadali, że 3 rozbójników padło. No i kusznicy też twardo walczą w zwarciu. Tutaj widzę jakieś siekiery mają, jakieś coś, no to fajnie. No, walka trwa. Czyli można powiedzieć, że żółty... O, jaka tutaj salwa przyszła. Że żółty uratował nasze wioski przed najazdem rozbójników. Ale tym samym, no, zabrał nasze wpływy. I jeszcze tutaj przyszły jakieś jednostki. Patrzcie. A jaki w ogóle zasięg, a to łucznicy. Jaki mają zasięg? Spory, nie? Tak patrząc na pole bitwy, żeby się wyciągnąć może jakieś wnioski. Ej. Jaka legienica zajmowanie? Stop, stop, stop. Czy coś tu się komuś pomieszało, czy o co to chodzi? Z 9 rok, Legnica, zajmowanie. Czy oni wysunęli w tym momencie roszczenia wobec nas? Ale czy to oznacza, że my musimy im... Co? Ej, wiecie co? No to teraz jestem ciekaw tej sytuacji. Dobra, no to chyba w takim razie wywołałem wilka z lasu. Będziemy musieli stoczyć tą bitwę. Dobra, zróbmy jeszcze tą konfigurację. Zwerbujemy tutaj tych zbrojnych. Zbroi mamy 52, więc sobie ulepszymy sobie tych zbrojnych. Czekajcie, czyli okej. Tu mamy, tu sobie polecimy, ten jest. No, dobra. Fajnie, no tutaj ta świta myślę, że będzie kluczowa, więc warto ją mieć wymaksowaną. No kurde, jakie hełmy. Także dobrze, że są te zbroje. Wydaje mi się, że no chociaż jedna wymaksowana już tutaj zrobi dużą przewagę. Dobra, to jest ok. Natomiast świta w Legnicy to tutaj no niestety nie mamy tych zbroi, natomiast no cóż, weźmiemy na razie tych droższych po 34, no nic nie zrobimy. Mamy trochę tych grzywien. Czekajcie, ile musimy zapłacić? To trzeba by tak liczyć, że poniżej 700 nie możemy zejść. Poniżej 700, więc jeszcze troszkę mamy. Lepiej teraz wydać te grzywny i obronić ten region i w zasadzie no już chyba zacząć tą wojnę wyczekiwaną.
Dobra, to tak 700 będziemy mieli teraz. Kurde, kusi, żeby tych kilku jeszcze dorobić, ale muszę mieć na tą daninę. No jest co prawda za rok, ale no mimo wszystko, jakby się tutaj nie potoczyły jakoś dziwnie losy, to lepiej sobie to zostawić. Czy my jakąś jesteśmy tutaj jeszcze w stanie zrobić armię? Jest dużo tarcz, dużo łuków. Nie, a zobaczymy jak w Świnoujściu, czy jesteśmy tu w stanie zebrać. Tu trochę tych hełmów się dorobiło, kolczuk, te zbroje pytowe. No tutaj mamy uzbrojenia już ładnie, tylko nie wiem czy rodzinek mamy na tyle, no ale to zobaczymy. Co byśmy potrzebowali? Mamy 2 oddziały kuszników, mamy milicję z włóczniami, z bronią drzewcową, pieszą i pieszą milicję z tą bronią krótką. Czyli 2 oddziały takie, po jednym drzewcowych i włóczni. Wiecie co, no wydaje mi się, że te włócznie są niezłe, chociaż, no ale nie, to mamy 2 oddziały tych, 2 oddziały byśmy sobie zrobili tej milicji z włóczniami. Zobaczymy, czy w ogóle jesteśmy w stanie. Nie, mamy już wszystko, czyli więcej wojska nie będziemy w stanie zebrać. Dobra, moi mili, no to cóż, musimy zrobić ten krok do przodu i tą wojnę, czy bitwę pierwszą w tej wojnie rozpocząć. Dlatego nie wiem do końca, co oznacza zajmowanie Legnicy, czy jakby doszedł ten pasek, to nic by się nie zmieniło. Natomiast wydaje mi się, że lepiej tutaj nie ryzykować, bo jeżeli my nie zareagujemy na to, a stracimy Legnicę, to stracimy no, naszą główną wioskę. Patrząc na naszą armię, też jesteśmy już na tyle przygotowani, żeby stawić mu czoła. Ewentualnie, czy jesteśmy w stanie dobrać tych najemników. I jeszcze może zobaczymy, czy damy radę. Ta kompania jest gotowa, by ci służyć, o ile tylko masz pieniądze. Dobra, podpisz kontrakt. Ok, mamy jeszcze 2 jednostki tak naprawdę tych najemnych łuczników, więc oni są tutaj. No to dobra. Lepiej ich mieć niż nie mieć. Teraz mamy już pełną armię. Można powiedzieć ten pierwszy nasz punkt założenia. No, pierwszy, nie pierwszy, jeden z kilku o stworzeniu armii, która się składać miała z 250 ludzi. No to tutaj tak wydaje mi się, że plus minus taką też armię mamy. No i w tym ciężkozbrojna, bo mamy tą świtę ciężkozbrojną. Mamy kilka oddziałów wyposażonych w hełmy, w te kolczugi. Także myślę, że ten cel można uznać za zrealizowany. Jedynie teraz musimy sobie dopiąć resztę celów. A pierwszy z nich to wielka bitwa z żółtym sąsiadem. No to cóż, zacznijmy w takim razie od ogłoszono wrogów. A, dobra, bitwa o Legnicę, słuchajcie, zaczęło się. Bitwa o Legnicę. Zaraz zobaczymy, gdzie pojawią się jego wojska. Moi najemnicy tutaj już zmierzają. Pokaż położenie pola bitwy. Pole bitwy jest tutaj, czyli my... czyli my w zasadzie będziemy toczyć wojnę
wy czemu nie idziecie? Wy będziemy toczyć wojny na innym terenie, także wychodźcie tu, jak już jesteście. No i co? No i w takim razie zapraszam moje oddziały. Legnica, zbiórka tutaj. 29/36, szkoda. Troszkę mniejszy oddział. Myślałem, że będzie większy. Świnoujście, zbiórka tutaj. Świnoujście, kolejni, czyli z włóczniami tutaj. Milicja z bronią drzewcową. Zapraszam tutaj. Świnoujście, piesza milicja, zbiórka tutaj. Świta, Świnoujście, to wy pójdziecie najbliżej linii. Piesza milicja Legnica tutaj i Świta z Legnicy tutaj. Szczerze mówiąc, nie wiem do końca, czego mam się spodziewać. Nowa wiadomość. A jeśli zrezygnujesz ze wszystkich roszczeń, to ci się opłaci. Ale czemu miałbym rezygnować z roszczeń, jeżeli on chciał mnie zaatakować, to co ja mogę, to ja po prostu piszę, że moje roszczenia nie podlegają negocjacjom. Mógłbym cofnąć za taką cenę, ale ja tutaj, jak on chce się ze mną tutaj jakiś spór bawić, to my podejmiemy te rękawice. Zobaczymy, zawalczymy. Spróbujemy o naszą Legnicę zawalczyć. Przyspieszmy czas, zobaczmy, czy gdzieś on tutaj zmierza. Legnica kończy się jedzenie. No teraz jeszcze nie będzie miał za bardzo nawet kto tutaj pracować. Mam nadzieję, że to co jest, to tak... Ej! Stop! A czemu oni w takim miejscu w ogóle wychodzą, jak bitwa o Legnicę ma się rozegrać tutaj? Ja to tak za bardzo do końca to nie rozumiem, co tu się właśnie wydarza. Czekajcie, mamy tą pierwszą milicję. To jest Świnoujście. Tu było coś z Legnicy. Dobra, ale to gdzie wy jesteście? Kusznicy. No, jakby bitwa o Legnicę, ale to oni powinni... Ja mam nadzieję, że oni tutaj nie przyszli mi palić domów, bo to będzie cios poniżej pasa. No dobra, zobaczmy. Puśćmy powoli w takim razie to. Ja mam po prostu nadzieję, że oni tutaj zmierzają na miejsce bitwy, bo w tym momencie to oni nie wyglądają, jakby zmierzali na miejsce bitwy. Może... Kto to w ogóle tutaj idzie? No tutaj idą ci z pierwszej milicji po prostu, czyli te włóczni, znaczy broń ręczna i tarcze. Dobra, tu mamy łuki, tu mamy tych. Świta idzie tutaj. Ja nie wiem, co za bardzo się tutaj odwala w tym momencie. Te jednostki też gdzieś tutaj idą.
Was wszystkich zapraszam tutaj. Pokażcie mi jeszcze raz to pole bitwy. Jest tutaj. No to tak naprawdę najlepiej by było, żebym ja startował z tej pozycji tu. A w ogóle to jak oni sobie tutaj zmierzają, to może byśmy w ogóle podeszli pod most. Tylko nie wiem, czy oni zdążą przejść sobie ten kawałek. I teraz zauważcie, że ci tutaj w ogóle idą i to już idą w kilka ekip, ale to są... Aha, rozbójnicy, lekko... Co tu się odwala? Dobra, chodźcie tu. Wychodźcie tu. Nie, wychodźcie tu. I zobaczymy w takim razie, czy ci, którzy idą... Nie, no oni tam muszą iść na miejsce bitwy. No nie ma bata. Dlatego... Ty, ale... To i ci idą? Nie, dobra, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. Pytanie, czy my będziemy... Patrzcie, oni normalnie mnie atakują jeszcze nie na nie na polu bitwy. Co tu się w ogóle dzieje? Ej, to jest w ogóle nie tak, jak powinno być. Tu idzie sobie jakaś ekipa w ogóle moim miastem. Tutaj moja świta idzie w ogóle, zbierzcie się do kupy. Tam idzie świta, w ogóle idą ci żołnierze wszyscy. Ale jeżeli oni są rozdzieleni, to w ogóle zrobimy tutaj, no zrobimy im niespodziankę w takim razie. Zanim tamci dojdą, to ja was tutaj w takim razie dojadę. Wy tutaj. Jak się tak chcecie ze mną bawić, to ok. Wy tutaj. I dojedziemy ich trochę w lesie. Czyli tak, wy jesteście tam. To jeden oddział też tutaj. Zapraszam was tutaj pod las. Was tutaj również. Ok. I łuczników zasadzimy tutaj przy tych drzewach. A ta świta tutaj mogłaby też się pośpieszyć. Ale świta w takim razie spróbujemy, żeby wjechała w nich od boku. Jak oni tacy są tutaj. Ok. No mam nadzieję, że wy tutaj nie nabroicie. Aczkolwiek wiecie co? Chociaż tutaj jest tu i tu. Patrzcie, co za w ogóle bezczelne typy. Dobra, rozstawione jednostki są. Wy się tu cofnijcie troszkę w tą stronę. Jeszcze zaraz sobie zobaczymy, gdzie tam jest tamta ekipa. Dobra, tych sobie ustawmy też gdzieś tutaj. Gdzieś mi w tych chaszczach tutaj. Dobra, idą. Okej. Dobra. Okej. I wy co? No wy tutaj po prostu sobie czekacie. Nie wiem na co. Zastanawiam się, czy tą świtą nie spróbować ich dojechać, bo to są jednak dozbrojeni. No ale póki oni tam stoją, dobra, to niech sobie stoją. Załatwmy w takim razie tutaj te oddziały. Co mamy? Tu trzech, tu mamy tych łuczników i w takim razie
Świta podejdzie sobie tutaj kawałek. Ci już niech tutaj szturmują ich w pełni. Tu jeszcze jakaś nowa wiadomość. Możemy teraz zrezygnować, ale no w tym momencie podejmujemy rękawice i próbujemy zawalczyć o nasz region. Widzicie tutaj. Wy się jeszcze tutaj cofnijcie. Wy obejdziecie. Dobra, jest pełne natarcie do ataku. Wy do ataku w tą stronę. Wy odwracacie się i do ataku w tą stronę. Podejdźcie sobie tutaj. Łucznicy. Ci tutaj nie atakują. Was proszę, tutaj podejdźcie sobie w taki sposób. I wy podejdźcie sobie w taki sposób. O kurde, jeden oddział żółtego już uciekł. Tutaj łucznicy nam uciekli. Tu jakiś oddział do nas zmierza. Okej. Rozbiliśmy mu kolejny oddział. Zapraszam was tutaj. Do łuczników lecą. Ale okej, na plecy im sobie siądziemy, to nic oni tutaj nam nie zrobią. Tamte oddziały, które szły, one idą tutaj, więc no to na spokojnie. Dobra, wiecie co? Musimy sobie załatwić tą sprawę w mieście, bo nie podoba mi się, że oni tutaj są. Zapraszam was tutaj na ustawienie i zobaczymy, czy nasza świta sobie z nimi tutaj poradzi. Zrobimy tak. Uwaga na ostrzał i powoli zapraszam do ataku. Dobra, idzie nasza świta. Wiecie, oni są w pełni dozbrojeni, chociaż tamci też mają tarcze, mają siekiery i jakieś małe miecze, ale z regularną wojną nie powinni, z regularnym wojskiem nie powinni tutaj wygrać, więc zobaczymy, jak ta nasza świta się zachowa. Okej. Okej. Dobra, ruszyli. I wiecie, co jest dobre? Że będziemy walczyć w takiej uliczce. Robimy natarcie. Znaczy dobre, niedobre. No wydaje mi się, że jak oni tutaj nie mają łuczników, to też powinniśmy sobie z nimi poradzić. No, chociaż wiecie, jak to jest. Jak my byśmy tutaj mieli okazję włączyć się do tej bitwy, a może czekajcie. Zobaczmy. O kurde. No rewelka, tylko co z tego, no powinienem jakiś mieczyk tutaj mieć i ich docisnąć trochę. Zobaczymy, czy nasza świta sobie tutaj poradzi. Bitwa się rozpoczyna, bitwa o Legnicę, natomiast to nie jest ta nasza bitwa. Tutaj jest, chociaż może to jest jedna z kilku bitew, ale no powiem wam, że też ta świta tutaj uzbrojona no wygląda świetnie. Mam nadzieję tylko, że sobie poradzą, bo ich było w zasadzie 12 więcej. No cóż, dzisiaj chyba będzie takie zakończenie niecodzienne, bo tak naprawdę nie spodziewałem się, że będę chodził po
ogrodzie z sałatą i patrzył, jak nasza świta walczy tutaj z wojskiem naszego sąsiada. Tak naprawdę walczymy o to, żeby Legnica została w naszym władaniu, w naszych rękach. Tutaj jest jedna bitwa, a dalej zaczyna się druga bitwa i tam od tamtej bitwy sobie rozpoczniemy kolejny odcinek. Tymczasem w ferworze walki bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, za Wasze łapki. Jeżeli Wam się właśnie podoba, to zostawiajcie. Udało się zwyciężyć. Armia żółtego ucieka w popłochu, także brawo dla Was, świta. I Wam, drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka. Jeżeli się podoba Wam seria, zostawiajcie suby, komentarze, a my widzimy się, słyszymy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Tymczasem dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, cześć!